Byliśmy w Oslo, stolicy Norwegii, której głową państwa wciąż jest król, gdzie jeden z najsłynniejszych Edwardów namalował jak ktoś krzyczy i gdzie sztuka i natura przeplatają się ze sobą niczym sylwetki ludzi w parku Vigelanda. Pojechaliśmy tam w maju i gdy w Polsce rozpoczynał się sezon grillowy, my oglądaliśmy statek skonstruowany do łamania lodu i polowaliśmy na metalowego renifera. A sprawdzając cenę kiełbasek na grilla w tym państwie, stwierdziliśmy, że i tak wspomnienia i doświadczenia są cenniejsze od najdroższego norweskiego pieczywa, nawet jedzonego dzień w dzień. Zapraszamy do Oslo. No a w sumie to do Oslo Torp. A dlaczego tam? Okazuje się, że lecąc Ryanerem samolot ląduje na innym lotnisku i mimo, że w nazwie ma Oslo, to oddalony jest od stolicy około 120 km. Do Oslo można dostać się pociągiem, autobusem czy taksi, ale my zdecydowaliśmy się na usługę naszych rodaków, którzy prowadzą firmę transportową Miami Bus i podwieźli nas pod sam nocleg. No i cena tego transportu była droższa niż bilet na samolot. Dobrze wziąć to pod uwagę, planując podróż. Jesteśmy już w Oslo, no i tutaj stwierdziliśmy, że będziemy się przemieszczać transportem publicznym. Jest aplikacja Router, no i ona tam pozwala kupić bilety, a dodatkowo jest Oslo Pass i tam dzięki temu mamy wstęp do komunikacji miejskiej, ale też do różnych muzeów, więc postaramy się z tego jak najwięcej skorzystać. No i naszym pierwszym przystankiem jest opera w Oslo. Jeśli będziecie w Oslo, koniecznie odwiedźcie tutejszą operę. To niezwykły budynek, który wyrasta z fiordu jak nowoczesna góra lodowa. Zaprojektowana przez słynne biuro architektoniczne Snohetta i otwarta w 2008 roku opera stała się już symbolem miasta. Ale to nie tylko piękna architektura. Możecie wejść na jej dach i podziwiać panoramę Oslo, co jest świetną okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć. A więc byliśmy już na dachu opery, która jest za nami, a teraz zmierzamy zobaczyć dwie wersje z 4 obrazu Munka, który kryje się właśnie w muzeum, które mamy za plecami. No i już krzyczeliśmy, żeby oddać hołd temu artyście, a teraz zmierzamy do środka. Edvard Munch, słynny norweski artysta urodzony właśnie w Oslo, stworzył jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki na świecie – Krzyk. Co ciekawe, Munch namalował aż 4 wersje tego obrazu, a jedna z nich pobiła rekord na aukcji, sprzedając się za oszałamiającą kwotę $120 milionów w 2012 roku. Muzeum Muncha to miejsce, gdzie możecie zobaczyć największą na świecie kolekcję dzieł tego artysty. Zobaczycie, jak ewoluował jego styl i tematyka od realistycznych portretów po ekspresjonistyczne arcydzieła. Niezależnie od tego, czy jesteście znawcami sztuki, czy po prostu ciekawi świata, twórczość Muncha na pewno zrobi na was wrażenie i da wam wiele do myślenia. No słuchajcie, jak widać, sztuka się rymuje. Zresztą patrzcie sami. No, Muzeum Muncha jak na razie zrobiło na nas wrażenie. Fajnie zorganizowana jest ta wystawa, gdzie obrazy co jakiś czas się pokazują. Tutaj są 3 wersje obrazu Muncha, oprócz tej pierwszej, najwcześniejszej. No i każda sala pokazuje jego obrazy. Niektóre są wielkoformatowe, inne trochę krótsze, ale fajnie jest to też zorganizowane, jest ładnie podświetlone, są te obrazy, są ustawione tematycznie. Także czasem, kiedy chodzi się po muzeum, idzie się zmęczyć, a tutaj tak naprawdę czerpiemy z tego dużą przyjemność. Trafiliśmy teraz na salę, w której wyżłobione są w drewnie różne elementy z obrazów Muncha i można było sobie wziąć kredkę, kartkę i po prostu wyrysować takie kształty wybrane przez siebie. Fajna zabawa. Spacerując po Oslo, uwagę zwraca architektura miasta. Wszystko jest jakieś. Widać pomysł, jeśli chodzi o projekty budynków i to może się albo podobać, albo nie, ale z pewnością zwraca uwagę i w kontekście naszej wizyty w muzeum myślę, że chyba trochę o to teraz w sztuce chodzi. Żeby złapać uwagę odbiorcy, zatrzymać ją na jakiś czas w pełnym bodźcu w świecie. Dobra, to taka szybka informacja. Jeśli ktoś z was kiedyś będzie odbierał Nagrodę Nobla, to właśnie w miejscu, które jest za mną. Tutaj przyznawane są właśnie Nagrody Nobla. No i jest to też napisane na samym budynku. Budynek, który widzicie o tutaj, z jedną przykrytą właśnie kolumną, to nazwaliśmy Azkabanem, bo tak wygląda i na grafikach, i na żywo w sumie też. I to jest ratusz. W
kontraście do nowoczesnych budynków wybraliśmy się, żeby zobaczyć ulicę Damsterdet i Teltshusbakken, gdzie znajdują się domki z XIX wieku. Faktycznie bardzo urokliwe uliczki. Chociaż jeśli chcecie cofnąć się w czasie, to polecamy bardziej wizytę Folkmuseum, o której opowiemy w dalszej części filmu. A teraz przerwa na kawę. A ile taka przyjemność kosztuje? Cóż, ceny w Norwegii też dla Was sprawdziliśmy. Bartek, jaka jest cena chleba w Norwegii? Pani mnie pyta o cenę chleba, a po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy, którzy codziennie swoją pracą 18 zł. Norwescy rolnicy są inni. Tutaj jedzenie to prawdziwy skarb, a jego ceny mogą przyprawić o zawrót głowy nawet doświadczonych podróżników. Ale dlaczego tak jest? Wyobraźcie sobie kraj, gdzie słońce nieśmiało zagląda przez większość roku, a rolnicy muszą być prawdziwymi czarodziejami, by wyhodować cokolwiek w tak surowym klimacie. To właśnie Norwegia, kraj fiordów, zorzy polarnej i drogiej żywności. Norwegowie jednak podchodzą do tego z typowym dla siebie spokojem. Mimo wysokich cen w sklepach, wydają na jedzenie mniejszą część swoich dochodów niż mieszkańcy wielu innych krajów. Jak to możliwe? Cóż, tutejsze zarobki potrafią być równie imponujące jak tutejsze krajobrazy. Zobaczcie, to są takie inne nawet obrazki na mąkach, że to są jakieś słodkie bułeczki. U nas by było po prostu chleb, pierogi. A tu jest chleb, a tu pierogi, tak? Nie ma pierogi. Chleb z jaj. To co, Natalia? Jesteśmy po wizycie w sklepie. Jakie wrażenia? No, na YouTubie zawsze było, że tutaj ceny są 4-5 razy droższe niż w Polsce. A się okazuje, że wcale nie. I tak jak sobie porównywaliśmy wiele rzeczy, no to jakby jest to cena taka europejska, czyli jest drożej niż w Polsce, ale to jest o kilka złotych drożej. I jakby no nie ma aż takiej przebitki strasznej. Chyba, że my tak Nie ma- trafiliśmy, nie? Ogólnie jest więc tak, że wszystko jest droższe. Niektóre rzeczy tylko trochę, a inne bardzo dużo. Szczególnie alkohol i pieczywo. Tak czy siak, my się aż tak tym nie przejmowaliśmy, bo wzięliśmy ze sobą jedzenie z Polski. A, no i wspomniana na początku kawa to cena około 20 zł. Z nową dawką kofeiny ruszyliśmy oglądać kolejne muzeum. W Muzeum Narodowym obejrzeliśmy 4. wersję Krzyku, który zrobił na nas tak duże wrażenie, że jako pamiątkę kupiliśmy sobie stamtąd koszulki. Ponownie postawiliśmy również na nieco inne zwiedzanie i szkicowaliśmy oglądane przez nas rzeźby. Całe muzeum było dosyć duże i zobaczyliśmy tylko jego część, głównie ze względu na to, że przyszliśmy chwilę przed jego zamknięciem. Dobrze uwzględnić godzinę otwarcia takich miejsc przy planowanej podróży. No właśnie, godziny zamknięcia to dobry moment, żeby opowiedzieć o noclegu. Postawiliśmy na studencki klimat i wybraliśmy hostel. Jeśli chodzi o naszą trójkę, to właśnie w akademiku, w którym wspólnie mieszkaliśmy, stworzyła się nasza przyjaźń, więc dobrze było w jakimś stopniu ponownie poczuć, jak to jest przyrządzać posiłki we wspólnej kuchni, wychodząc na zewnątrz słyszeć śmiech i rozmowy, no i zawsze mieć dookoła tłum różnorodnych i charakterystycznych ludzi. Cena też była bardzo zachęcająca. Zostawiam Wam link do tego miejsca w opisie filmu. A jeśli już znalazło się tutaj kilka kadrów ze sportem w roli głównej, to wspomnę o ciekawej rozgrywce, z którą wcześniej się nie zetknęliśmy. No tutaj te granie w ringo jest tak rozwinięte, że jak widzieliście przed chwilą, ludzie mają nawet specjalne plecaki, no, w których te dyski przechowują. No i gdzieś tam, jak to oglądaliśmy, to zobaczyliśmy, że to jest bardzo podobne do golfa, bo rzucają, później idą w to miejsce i rzucają z tego miejsca. I zazwyczaj są takie jakby punkty, do których starają się trafić. Także golforzutki to się nazywa. W sumie to już przez samą obserwację dobrze poznaliśmy zasady tej gry. No, może nazwa jest nietrafiona, bo gra nazywa się Disc Golfem i powstała w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Same dyski nieco się od siebie różnią w zależności od tego, na jaką odległość chce się rzucić. Ogólnie chodzi o to, by ukończyć trasę z jak najmniejszą liczbą rzutów. W krajach skandynawskich disc golf cieszy się ogromną popularnością. Oslo posiada kilkanaście publicznych torów do gry. Ciekawostką jest to, że rekord świata w długości rzutu dyskiem wynosi 338 metrów. Można to porównać do 34 autobusów stojących w prostej linii jeden za drugim. Jakoś tak wyszło, że dużą część wyjazdu spędziliśmy w muzeach, ale chociaż te dwa pierwsze można określić klasycznymi muzeami, tak te, które zobaczycie za chwilę, w tej szufladce trudno zamknąć. Żeby dostać się do tych atrakcji, wsiedliśmy na statek, którym dotarliśmy na półwysep Bygdøy. Pierwszym z odwiedzonych przez nas muzeów było Norweskie Muzeum Ludowe.
Nazywanie tego po prostu skansenem byłoby wielkim uproszczeniem. Spacerując po tym obiekcie ma się trochę wrażenie zwiedzania planu filmowego, trochę podróży w czasie, a trochę teleportacji. Muzeum jest bardzo różnorodne i wielkie. Do budynków można wchodzić, a wiele z nich skrywa ciekawe eksponaty i historie. Jedną z bardziej znanych atrakcji tego muzeum jest kościół klepkowy z XIII wieku. Wygląda zdecydowanie bardziej zadziornie i ludowo niż kościoły, które można oglądać w Polsce. A dlaczego kolejne muzeum można uznać za nietypowe? Jesteśmy w Park Muzeum i ogólnie to jest po prostu muzeum, w którym stoi duży statek, ale ten statek brał udział w wyprawie arktycznej, w odkrywaniu Arktyki, z tego co zrozumiałem. Także chodzimy, podziwiamy, a nad nami taki kolos. Wrażenie zrobiła na nas skala i wielkość. Człowiek czuje się malutki przy takim potworze. Przypomniało mi się też Cypr i nurkowanie przy braku Erdo 3. Tutaj można było podziwiać to wszystko nie wstrzymując oddechu, chociaż widok zapierał dech w piersi. A tutaj mamy historię, jak budowano to muzeum. Najpierw ten statek został wciągnięty, konstrukcja taka zbudowana, a później po kolei był budowany cały namiot i konstrukcja. Tutaj wszystko jest przystosowane tak, że ten statek wydaje się jakby się trochę trząsł. Fajne są te dźwięki, fajne są światła. Także ktoś tutaj naprawdę to zrobił z pomysłem. Nie tylko tak, że no statek i tyle wystarczy, tylko naprawdę jest ciekawie. Jakby czuć to. Ta imersja jest duża. Imersja przebywania na statku. Także mega polecamy. Tutaj ławeczka, która sugeruje ruch statku poruszającego się na falach, która jest cały czas zajęta, ale dziewczyny się dorwały. Spacerując po statku, cały czas coś nas zaskakiwało. Zaskoczyła nas jeszcze jedna rzecz. Słyszeliśmy, że jeszcze nie subskrybujecie kanału z wody, lądu i powietrza. Naprawdę czas to zrobić. Jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmy i trochę już nas znacie, to wiecie, że bardzo lubimy spędzać czas w naturze. Nawet częściej niż w miastach. Oslo to miejsce, które więcej ma do zaoferowania, jeśli chodzi o kulturę, ale znaleźliśmy tutaj również miejsca, które łączą te dwie rzeczy w bardzo umiejętny i atrakcyjny sposób. Teraz jesteśmy w Ekebergparken. No i to jest taka koncepcja, żeby połączyć naturę ze sztuką. I tu artyści znani tworzyli swoje rzeźby i one się tak przeplatają z tą naturą, można je sobie podziwiać. Znawczynią tego artysty, którego rzeźbę tu widzimy, bo z pozoru niepozorna się wydaje ciekawa. Tak, Tony Craig, byłam 3 razy na jego wystawie w CSW, więc teraz jestem znawczynią i z daleka widzę, że to jest Tony Craig. A powiedz coś o nim. Nie wiem, czy miał ciekawe życie, ale za to tworzył ciekawe rzeźby. Takie, które tutaj akurat mamy przykład takich, które gdzieś tam w jakiś sposób mają przypominać skały, takie formacje skalne, które gdzieś tam są na pustyniach, piasek je kształtuje, ale mają taki akcent człowieczy, że widać często w nich twarze. I na przykład taką twarz jedną widać tutaj, jakby tu są oczy, nos, buzia. I tak samo tutaj, czekajcie, o, tak samo jakby takie oczy, nos i usta. Tyle. A więc dziewczyny teraz wyciągają szafy z rzeźby Salvadora Daliego. No słuchajcie, mówi się, że ten najlepszy widok jest z dachu opery, no ale Ekebergparken, w którym jesteśmy, no to bije tą operę na głowę. A teraz szybki teleport oraz podróż w czasie i jesteśmy w ostatnim miejscu, które zwiedziliśmy w stolicy Norwegii. Okej, to jesteśmy w parku Vigelandia i to był taki norweski rzeźbiarz, który sobie rzeźbił sobie w tym parku. To była jego
idea fix i przez całe swoje życie te rzeźby tworzy. No i teraz po tym parku sobie będzie chodzić i te rzeźby podziwiać. Także zapraszamy z nami. To niezwykłe miejsce, będące jednocześnie największym na świecie parkiem rzeźb stworzonym przez jednego artystę, przyciąga rocznie ponad 1 milion turystów. Park zawdzięcza swoją nazwę Gustawowi Vigelandowi, norweskiemu rzeźbiarzowi, który poświęcił ponad 20 lat swojego życia na stworzenie tego monumentalnego dzieła. Na obszarze 320 000 metrów kwadratowych możemy podziwiać ponad 200 rzeźb wykonanych z brązu, granitu i kutego żelaza. Każda z nich przedstawia nagie postacie ludzkie, co w czasach Vigelanda było dość kontrowersyjne. Centralnym punktem parku jest monumentalny monolit mierzący 17 metrów wysokości. Ta imponująca kolumna przedstawia splecionych ze sobą ludzi i symbolizuje cykl życia. Otacza ją 36 grup rzeźb reprezentujących różne etapy ludzkiej egzystencji. No i to tyle, jeśli chodzi o takie podręcznikowe spojrzenie na to miejsce. Na wszystko warto jednak patrzeć przez pryzmat siebie i to też Wam polecamy, nawet jeśli ktoś widzi w tym coś innego, co może i kłóci się nawet z zamiarem artysty i spojrzeniem krytyków, to co z tego, jeśli kiełkująca w Was myśl sprawi, że na świat spojrzycie inaczej. Ogólnie. A co ty mnie nagrywasz? No jakbyś powiedział, co ci się podoba z tym Vigelandem? Podoba ci się, czy się nie podoba? Tak, podoba mi się. Nie, no dobra. Jak oglądałem te grafiki w internecie, to nie zrobiły takiego wrażenia jak na żywo i niby to jest oczywiste, że to co na żywo wydaje się ciekawsze, ale w tym parku Vigelanda poczułem to tak jakby dosyć mocniej, dosyć dosadniej, że obcowanie z prawdziwym dziełem sztuki to ma w sobie jakąś aurę, robi jakieś wrażenie. No i te rzeźby tych ludzi to takie właśnie wrażenie zrobiły. One są naturalnej wielkości, mają takie charakterystyczne twarze i ja z rzeźbą kojarzyłem bardziej kształty, coś takiego, a tutaj z rzeźbami bardziej kojarzę emocje, które są wyrysowane na tych twarzach, ale też ciała, które tworzą historię dopiero w zetknięciu ze sobą nawzajem, bo każda z tych rzeźb przedstawia jakąś historię i można by się przy nich zatrzymać i rozkminiać, o co im chodzi, albo co te dziecko czuje względem tego dziecka i dlaczego, i jak to w całym kontekście tych rzeźb wygląda. Także jest to mega. No i te schody tak też kierują ku górze, że jakby zwiedzamy od dołu, poznajemy nowe historie, a nagle oglądamy tą wielką kolumnę, która jest zbitkiem wielu historii. Coś jak rodzina, a później ludzkość. Takie to wrażenie robi na mnie. Czy jakieś przemyślenia? No nie, żadnych nie powiedziałem przemyśleń. I takie właśnie to Oslo było, pełne rozkminek i myśli, dzieł sztuki, sportu, wielkich budynków, 1000 rzeźb i setek Tesli. Dobrze było zobaczyć ten kawałek planety, w którym bardziej niż w poprzednich wyjazdach mogliśmy zrozumieć wpływ ludzkich myśli i wyobraźni na świat, w którym żyjemy. Odbicia przemyśleń tych, którzy żyli przed nami, kształtują przecież czasy, w których żyjemy obecnie. Dobrze mieć więc świadomość tego, co budowało naszą współczesność i jak wielki wpływ ma na to sztuka i filozofia. Dobrym podsumowaniem tego wyjazdu były słowa kierowcy, który odwoził nas na lotnisko. Powiedział on: Oslo już widzieliście? Teraz musicie przyjechać ponownie, żeby zobaczyć Norwegię. Jadąc więc do Oslo, nastawcie się na zobaczenie jednej z europejskich stolic, bo to właśnie takie nastawienie da wam z tego wyjazdu najwięcej radości. No i pewnie ciekawi jesteście, o czym będzie kolejny film. Powiem tak. Buena vista la capricciosa. Uchwycę tą waszą naturalność właśnie. Fajnie, naturalni jesteście tacy bardzo, no. Jesteśmy właśnie w Portofino, jest to miasto... Dobra, jeszcze raz.